Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi RS7 Sportback Performance. Ale katapulta. Audi twierdzi, że RS7 Performance powinno robić setkę w 3,4 sekundy, ale jak widzieliście, skłamało. Wynik to 3,2 sekundy. Pocisk. I co ważne, dalej auto nie zwalnia i czas od 100 do 200 km na godzinę to 7,7 sekundy. Niestety, ale prędkość maksymalna została ograniczona do marnych 305 km na godzinę. Tak, ograniczona do 305, więc pewnie bez tego kagańca dałoby się dobić do 340, a może i 350. Pod maską wersji Performance mamy ten sam silnik, co w zwykłej odmianie, czyli też 4.0 V8 biturbo, z tym, że zwykły RS7 ma 600 koni oraz 800 Nm, a tutaj jest 630 koni oraz 850 Nm. Dlatego też czas do pierwszej setki skrócił się z 3,6 do 3,4 sekundy. Co prawda wedle producenta, bo jak widzieliście w rezultacie jest dużo szybciej. Większa moc została uzyskana poprzez podkręcenie ciśnienia do ładowania turbosprężarek z 2,4 do 2,6 bara. Kolejna rzecz, jaka się zmieniła, to zmiana masy, która polegała na lżejszych, o 5 kg na sztuce felgach oraz o wyrzuceniu wygłuszenia, które dało jeden bardzo ważny efekt. W kabinie lepiej słychać wydech. W ogóle podobno wydech nie jest zmieniony, ale moim zdaniem auto brzmi głośniej i bardziej rasowo niż zwykłe RS7. Tak zawsze powinno brzmieć RS7. Szkoda tylko, że po odpaleniu, dosłownie po 2 sekundach, zamykają się klapki i auto po chwili nieco cichnie. Wolałbym właśnie, żeby ciągle zostały otwarte, bo wtedy auto dużo lepiej brzmi. Pewnie da się to samemu jakoś rozkodować. W ogóle jak wbijemy skrzynię w tryb Sport, to auto od razu podnosi obroty na niemal 1000 i auto jeszcze głośniej pracuje. Ale w kabinie jest super. Ja oczywiście polecam jeździć z położoną tylną kanapą, bo wtedy kabinie jeszcze lepiej słychać wydech. Wróćmy jeszcze do kół. Otóż owszem, koła są lżejsze, ale tylko jak wybierzemy te 22-calowe koła, które ma mój egzemplarz i które są opcją za 26 000 złotych. W podstawie auto wyjeżdża na takich samych kołach jak zwykłe RS7. Zresztą, różnice w podstawie pomiędzy RS7 a RS7 Performance to tak naprawdę te satynowe wykończenie, które RS7 Performance ma, a zwykła RS7 ma je w kolorze szarym czy tam srebrnym. Wszystko inne jest takie same. W zasadzie to tą satynę też można zamienić na czarne i wtedy oba auta są identyczne. Ale to nie wada, bo RS7, nawet ta zwykła, to jest jedno z tych aut, które wygląda bardzo zadziornie i to w każdym lakierze. Mój egzemplarz miał opcjonalny niebieski mat za tylko 34 000 złotych. No ale muszę przyznać, że w takiej konfiguracji auto wygląda obłędnie. Piękny bandzior. Dobrze widać, jak mocno poszerzone jest nowe RS7 względem zwykłego A7, jak spojrzymy w konfigurator. RS7 jest o 2 cm z każdej strony szersze i jego szerokość to 1950 mm, a zwykłe A7 ma 1908 mm. Ale co ważne, szerokość z lusterkami jest dokładnie taka sama. Również zwiększyła się nieco długość, która w RS7 wynosi 5 metrów i 9 mm, czyli o równe 4 cm więcej.
Wysokość jest niemal bez zmian i wynosi ona 1422 mm. I co ciekawe, RS7 w standardzie ma pneumatyczne zawieszenie i to z regulacją wysokości. Regulacja naprawdę wolno podnosi auto, więc film lekko przyspieszyłem. I dzięki temu, że jest pneumatyczne zawieszenie, to samochodem można jeździć na co dzień i to nawet na tej 22-calowej felce. W trybie Dynamic, gdzie auto jest najniżej, jest oczywiście bardzo twardo, ale już w trybie Comfort jest akceptowalnie. I co ciekawe, auto pamięta tryby, czyli po każdym ponownym uruchomieniu samochodu mamy tryb np. Dynamic albo Efficiency, w zależności co tam zostawiliśmy. A jedyne co musimy pamiętać, to przestawić skrzynię biegów, bo ta zawsze po odpaleniu jest w zwykłym trybie, a można ją jeszcze przyspieszyć w tryb S lub spowolnić w tryb E. Jak widzieliście, w zwykłych trybach jazdy jest duże opóźnienie, ale w sportowym już jest nieźle. W ogóle podobno w odmianie Performance skrzynia została nieco przeprogramowana i powinna być nieco szybsza, chociaż ja tego nie wyczułem. Wyczułem za to lepsze prowadzenie. Producent również nieco przeprogramował pracę dyferencjału oraz nastawy zawieszenia, co wpłynęło na to, że auto mniej wychodzi przodem oraz mniej buja się na boki. Chociaż jak widać wciąż się podnosi przy przyspieszaniu. Dodatkowo stały napęd Quattro tak rozrzuca moc, że da się nawet teraz lekko zarzucić tyłem, co mnie mocno zdziwiło i to tak pozytywnie. Mając umiejętności, da się tym autem pobawić, choć trzeba pamiętać, że to wciąż bardzo ciężkie auto. Pomimo odchudzenia o 25 kg względem zwykłej odmiany, to RS7 Performance wciąż waży 2065 kg na sucho. I żeby schamować takiego klocka, potrzeba konkretnych hamulców. W testowanym egzemplarzu jest opcjonalna ceramika o średnicy aż 440 mm z przodu i 370 mm z tyłu. Czyli sama tarcza z przodu ma ponad 17 cali. Szok. I hamuje to szokująco dobrze, zresztą tak samo szokująco dużo kosztuje. Ceramika to część pakietu za 50 000 złotych. Dostaniemy w nim również przesunięcie ogranicznika z 280 do 305 km/h, a także i tylną oś skrętną. I ta oś robi niesamowitą robotę w zakrętach i to szybkich, a także i w garażu, gdzie na przykład na moim ciasnym parkingu bez problemu wjeżdżałem tym autem na raz, gdzie zwykłe auta o długości 4,5 metra często nie wyrabiały się. I zwykłe hamulce w RS7 mają tarczę z przodu o średnicy 420 mm, a z tyłu również mają 370 mm. I jeszcze wracając do wagi i do osiągów, to Audi RS6 Performance, czyli to samo auto, ale w nadwoziu kombi, waży 2090 kg, czyli jest o 35 kg cięższe, a robi dokładnie takie same czasy jak RS7. Spodziewałem się jednak, że RS7 będzie chociaż o tą 1/10 sekundy szybsze do 200, ale takie nie jest. Ale i tak jest bardzo szybko. Oczywiście RS7 można też jeździć spokojnie. W trybie auto, czy nawet w tym trybie eco, auto jest naprawdę komfortowe i ciche. Wydech wtedy ma zamknięte klapki, a my lekko tylko słyszymy bulgot V8 i delikatny taki chrapliwy dźwięk wydechu, co ma też swój urok. Ale wystarczy szybkie naciśnięcie przycisku RS na kierownicy i budzimy bestię. Zmierzyłem też RS7 w najwolniejszym trybie i bez procedury startu i wynik to 4,2 sekundy. Piękna sprawa. Piękne jest też spalanie, ale tutaj chyba nikogo nie powinno dziwić, że auto będzie paliło około 20 litrów w mieście. Chociaż co ciekawe, jak się bardzo mocno postarałem, to potrafiłem zrobić w mieście i 15-16 litrów, ale to była bardzo płynna jazda o kropelce. Na trasie przy 120 miałem wyniki w okolicach 9-9,5 litra, a przy 140 w okolicach 12. W ogóle jest tutaj system miękkiej hybrydy, który może nam zgasić samochód podczas jazdy. Tak, jak puszczamy gaz przy stałej prędkości, to gasi nam silnik albo wrzuci auto w tryb żeglowania. Ciekawe. Pewnie też zwróciliście uwagę wcześniej, że RS7 ma ciekawy, wysuwany spoiler, który moim zdaniem kompletnie nie pasuje do auta. Samochód dużo lepiej wygląda, jak ma ten spoiler ukryty, ale spoiler pewnie jest potrzebny przy wyższych prędkościach i podnosi się wtedy automatycznie. W takim razie pora na bagażnik. RS7 to ponad 5-metrowe auto, więc i bagażnik jest całkiem spory i jego pojemność to 535 litrów.
Pod podłogą mam jeszcze dodatkowe schowki, gdzie parę drobiazgów da się ukryć. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz boczną przegródkę. W opcji za 830 zł jest też rozkładana roleta przeciwsłoneczna. A i tak jak mówiłem, oparcia można położyć, co po pierwsze daje nam idealnie płaską powierzchnię, gdybyśmy chcieli coś przewozić, a po drugie, no lepiej słyszymy wydech. Wskakujemy więc na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie, mieszczę się. Na głowę nie mam przesadnie dużo miejsca, ale się mieszczę. A, i RS7 to auto dla 2 osób z tyłu. Na środku jest tak duży tunel, że ciężko tu w trójkę usiąść. Poza tym jest podłokietnik z miejscami na i schowkiem, są też oddzielne nawiewy, złącza, podgrzewanie kanapy, wentylacja kanapy, gazetowniki, no jest tutaj niemal wszystko. Wskakujemy więc na przód, gdzie witają nas bardzo ładne fotele, które w tym egzemplarzu mają takie niebieskie wykończenie. Fotel jest bardzo wygodny i bardzo mało zniszczony, a auto ma już spory przebieg jak na auto prasowe. Oczywiście, wszystko jest regulowane elektrycznie. Ach, jak to gada. Pora na deskę rozdzielczą. No i tutaj niestety mam mieszane uczucia. Deska jest ładna i nowoczesna, nie ma wystającego tabletu nad deską, ale jest moim zdaniem zbędny tablet do m.in. obsługi klimatyzacji. Ma on taki tablet z przyciskami haptycznymi, czyli wibrują one po dotknięciu, no ale nie jest to wygodne w obsłudze. Podobnie jak chociażby przycisk od świateł awaryjnych, który też jest dotykowy, to aż dziwne, że nie ma wymogu, żeby on był obowiązkowo fizyczny. Drugi ekran to ekran główny od multimediów, który działa dobrze, ma ładne grafiki, chociaż już czuć na nim lekko swoje lata. I czasem też dłużej się coś wczytuje, zwłaszcza nawigacja. W kabinie jest też trzeci ekran, czyli cyfrowe zegary. I te są naprawdę świetne, bo mają jeden klasyczny wygląd, a jak ktoś chce, to może też odpalić takie bardziej komputerowe cyfrowe motywy. Podobno wersja Performance ma możliwość odpalenia białego tła zegarów na cześć Audi S6 Plus z 1996 roku, ale nie potrafiłem tego odszukać. Więc podobnie jak i przy teście RS6, taki tutaj pokażę Wam tylko zdjęcie. Pora więc sprawdzić spasowanie. No cóż, jest to wielkie nieszczęsne piano black, które jest już mocno porysowane i mocno odbija słońce oraz niektóre elementy lekko skrzypią. No w sportowym wozie nie powinno być tutaj piano black. W ogóle mam takie wrażenie, że wnętrze nie do końca pasuje do modelu z logiem RS. Jest za grzeczne, takie zbyt przypominające zwykłe A7. Przydałoby się tutaj nieco więcej sportu. Jest elegancko, jest rasowo, ale brakuje takiego pazura. Dobra. To pora na schowki, a potem, jak prawdziwi dżentelmeni, porozmawiamy o pieniądzach. Podstawowe Audi RS7 kosztuje 651 400 zł. Natomiast testowana wersja Performance wymaga dopłaty 36 000 zł i jej cena to 687 300 zł. Czyli tak naprawdę płacimy 36 000 zł ekstra za dodatkowe 30 koni i nieco lepsze brzmienie, reszta jest taka sama. A i to jest cena w podstawie, bo mój egzemplarz kosztował nieco ponad 930 000 zł, a wcale nie miałem każdej opcji. Tanio nie jest. Warto też dodać, że miałem laserowe światła z przodu, które nie dość, że świetnie wyglądają, to w nocy naprawdę genialnie świecą. I jeszcze taka ciekawostka. Audi RS6 Performance jest o 4000 zł tańsze niż Audi RS7 Performance. Co do konkurencji, to RS7 ma 3 głównych konkurentów. BMW M8 Gran Coupe, Mercedesa AMG GT 463 S4matic Plus, jaka krótka nazwa, oraz Porsche Panamera Turbo e-Hybrid, też krótka nazwa.
BMW ma 600 koni i robi setkę w 3,3 sekundy oraz kosztuje minimum 780 tysięcy złotych. Mercedes ma 639 koni, robi setkę w 3,2 sekundy oraz kosztuje 957 200 złotych. A Porsche Panamera Turbo e-Hybrid jest hybrydą plug-in i ma 680 koni oraz robi setkę w 3,2 sekundy i kosztuje 932 tysiące złotych. Z tego zestawienia niesamowite jest to, że Mercedes jest aż tak drogi, a to wciąż nie jest najdroższa odmiana. Ale wracając do Audi, to jest ono najtańsze i tak samo szybkie, co jest dużym plusem. W ogóle Audi RS7 Sportback Performance jest świetnym samochodem. Piękny, szybki, głośny, ale jak trzeba to i komfortowy i cichy. Naprawdę wielozadaniowe auto. Trochę szkoda, że wersja Performance tak późno się ukazała, bo moim zdaniem tak powinno brzmieć i tak powinno jeździć RS7 od początku. No i co gorsza, ta generacja RS7 powoli już zbliża się ku końcowi i mam nadzieję, że będzie kolejna generacja oraz mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak dobra jak ta. Cześć!